Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Opla Grandland, który wraz z liftingiem stracił X-a, zyskał za to odświeżony wygląd oraz kilka zmodyfikowanych rozwiązań technologicznych na pokładzie. Niestety nie we wszystkich miejscach, gdzie się ich spodziewałem, się one pojawiły. Co się zmieniło? Jak ogólnie oceniam te zmiany, powiem w dalszej części filmu m.in. na podstawie kilku dni, które spędziłem z egzemplarzem w najbogatszej wersji Ultimate, a także z 300-konnym układem hybrydowym plug-in. Startujemy! Nadwozie jest obszarem, w którym zmiany w poliftingowym Grandlandzie widoczne są najbardziej, ponieważ zyskał zupełnie przeprojektowany przód i tak jak dotychczas nawiązywał on jeszcze do starszych modeli, np. Insigni, tak obecnie dostajemy front wpasowujący się w najnowszą stylistykę Opla, czyli koncept Visor, w którym dostaje się czarną listwę pomiędzy światłami o bardziej wyrazistym wyglądzie. Zmiany te oceniam zdecydowanie pozytywnie, bo Grandland X, chociaż zaprezentowany został w 2017 roku, czyli aż takim weteranem jeszcze nie był, to jednak w swojej neutralności i obłości zdążył się opatrzeć, a teraz chociaż wspominane obłości w ogólnej bryle nadwozia pozostały, to jednak Grandland bez X-a dzięki nowemu przodowi wypada ciekawie i nowocześnie. Z tyłu poza przeniesionym wyżej napisem modelu nic się nie zmieniło, a jeśli chodzi o wersje wyposażeniowe, to prezentowane Ultimate, podobnie jak znajdujące się półko niżej Business Elegance, wprowadza nadkola i progi w kolorze nadwozia, a także prezentowane na filmie 18-calowe felgi aluminiowe. Za ciekawy i niezbyt często spotykany szary lakier metalik dopłacić trzeba 2900 zł, czarny dach jest w standardzie. We wnętrzu też zaszły zauważalne zmiany wizualne, ponieważ kabina względem tego, co było wcześniej i co pokazałem na przebitce, zyskała czarny panel, w ramach którego zegary i ekran środkowy mają tworzyć wizualnie całość. Zmieniły się też okolice tego elementu i o ile ktoś bardzo nie lubi fortepianowej czerni, to te zmiany oceniam na plus. Pomimo modyfikacji stylistycznych, klasyczne rozmieszczenie instrumentów pokładowych pozostało po staremu. Mam tu na myśli na przykład panel klimatyzacji, który jest oparty o fizyczne elementy sterujące. Co prawda, żeby niektóre rzeczy zmienić, na przykład ustawić, aby jedno pokrętło obsługiwało obie strefy, albo zmienić kierunek nawiewu, trzeba wejść w menu ekranowe, ale te najważniejsze rzeczy typu temperatura, zmiana siły nawiewu, czy też generalnie wyłączenie klimatyzacji, to wszystko jest ciągle pod ręką. Też na kierownicy nie było eksperymentów z rozmieszczeniem przycisków. Tutaj steruje się systemem audio, odbiera, odrzuca połączenia. Z lewej strony mamy obsługę tempomatu oraz włączanie podgrzewania kierownicy. Elektronicznymi zegarami steruje się manetką z lewej strony, co nie jest jakieś przesadnie niewygodne, ale jednak wymaga oderwania ręki od kierownicy, aby to dostroić. Jakieś przyciski tutaj dodatkowe byłyby lepsze. W pełni elektroniczny zestaw wskaźników ma ekran o przekątnej 12 cali, występuje w standardzie od drugiej od góry wersji Business Elegance i został wprowadzony wraz z liftingiem Grandlanda. Pod kątem informacyjnym mamy tutaj głównie kompozycje przygotowane przez Opla, takie na różne okazje, z mapą na środku albo z innymi informacjami. W osobistym można sobie modyfikować to, co będzie z lewej albo z prawej strony, zatem generalnie jest ok, ponieważ te motywy są zróżnicowane i wszystkie najważniejsze informacje są łatwo dostępne. Nie podoba mi się za bardzo design tych zegarów graficzny, ponieważ jest on moim zdaniem zbyt minimalistyczny i sprawia wrażenie, jakby czegoś w nim brakowało. Też wyświetlacz ma trochę zbyt niską rozdzielczość, jak na tak cienkie elementy na nim się znajdujące. System inforozrywki zyskał większy ekran 10-calowy zamiast dotychczas 7-calowego, tylko co z tego, skoro przestrzeń po bokach marnuje się na zupełnie nieprzydatne informacje przy fizycznym panelu o temperaturze. Modyfikować można tylko to, co będzie na środku, a to wypada właśnie mniej więcej na te 7 cali. Nie można ustawić sobie bardziej informacyjnego ekranu domowego, tylko można jedynie takie menu odpalić i przez nie przełączać się po najważniejszych modułach, więc ta przestrzeń się mocno tutaj marnuje. Poza tym wypada ten system całkiem ok, ponieważ mamy integrację ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Elementy interfejsu są przejrzyście zaprojektowane, odpowiednio też duże, jakieś menu czy coś, to jest logicznie pogrupowane w kategoriach, więc ogólnie z tego systemu korzysta się przyzwoicie i w takich najważniejszych zastosowaniach daje radę, ale jednak czuje się w nim przestarzałość i zmarnowany potencjał, ponieważ gdyby wraz z liftingiem wsadzić tutaj oprogramowanie na przykład z nowej Astry, no to byłaby zupełnie inna rozmowa. Oprogramowanie w Grandlandzie nie zapamiętuje również ostatnio wybranego źródła dźwięku i zawsze startuje po uruchomieniu samochodu od radia, co dla osób, na przykład tak jak ja, którzy radia nie słuchają, tylko korzystają z muzyki przez Bluetooth, może być długoterminowo naprawdę irytujące podczas użytkowania. Też dokuczać nieraz może tylko jeden port USB znajdujący się tutaj. Mamy też obok niego gniazdo 12V, no ale to, że nie ma innych USB na pokładzie, to jest coś zupełnie niezrozumiałego. Mamy także matę do indukcyjnego ładowania telefonu, która jest ukryta tutaj.
mało wygodnym moim zdaniem miejscu, ponieważ jeśli się tutaj wsadzi telefon i jest coś ostrego w tym schowku, no to może się to skończyć źle, a nie da się tego jakoś rozsądnie odseparować. Z tyłu mamy jeszcze gniazdo 230V, ale jeden USB w takim samochodzie to jest moim zdaniem kompromitacja i właśnie liftingi są po to, aby tego typu braki korygować. Ilość portów USB jest szczególnie kłująca w oczy, gdy zestawi się to z ceną samochodu, a ta w wersji hybrydowej nie jest mała, bo ze słabszym układem 224 konie i w wersji Business Elegance wynosi minimum lekko ponad 200 tysięcy złotych, a testowany wariant 300-konny w Ultimate to już ponad 230 tysięcy złotych, zatem elektryfikacja Grandlanda jest propozycją dla, poza oczywiście urzędnikami ustalającymi normy emisji spalin, dla największych fanów tego modelu, którzy nie liczą się aż tak bardzo z pieniędzmi. Dla reszty zostają silniki benzynowe, gdzie jednak trzeba liczyć się z mocą wyłącznie 130 koni, co nie dla każdego będzie wystarczające. Lepszy w takim wypadku może być 1,5-litrowy diesel, który względem benzyny 1.2 ma 4, a nie 3 cylindry, no i przez swoją charakterystykę powinien zapewniać bardziej pozytywne wrażenia z użytkowania. Pod kątem wyposażenia również testowany Ultimate jest pewnym ekstremum, bo dostaje się w nim praktycznie wszystko w standardzie, poza w pełni skórzaną tapicerką i systemem Night Vision i spokojnie do tego modelu wystarczą moim zdaniem niższe półki wyposażeniowe, czyli albo usportowione z wyglądu GS Line, albo Business Elegance, gdzie nie ma aż takiej rozrzutności, ale wszystkie najistotniejsze dodatki w postaci np. matrycowych świateł LED czy nawigacji już się pojawiają. Schodząc trochę na ziemię w kwestii silników, ale nie ograniczając się za to jeśli chodzi o wyposażenie, można dorwać egzemplarz z benzyną 130 koni automatem, a także w odmianie Ultimate za około 165 tysięcy złotych. Ile taki Grandland kosztowałby w leasingu operacyjnym, powiem na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska, i przechodząc już na kwoty netto, za parametry przyjmijmy wpłatę własną 20%, czyli 25 106 zł, następnie 4-letni okres leasingu, a także 30% wykup końcowy, co daje 37 659 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 1989 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, tam można dostroić suwaki pod siebie. W opisie znajduje się również link do wynajmu długoterminowego na omawiany model, a na carlispolska.pl spotkać można też sporo innych dostępnych samochodów. Układ hybrydowy w Grandlandzie w mocniejszej wersji jako jedyny oferuje napęd na wszystkie koła i za wprawianie w ruch tylnej osi odpowiada wyłącznie elektryk mający 113 koni, a przód obsługiwany jest przez benzynę 1.6 generującą 200 koni mechanicznych, a także kolejny silnik elektryczny 110 koni. Całość ma 300 koni mechanicznych i tak rozpędza samochód od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi najmocniejszego Grandlanda są naprawdę konkretne i zwłaszcza w trybie sportowym czuje się ostrość reakcji na każde wciśnięcie gazu, co przyznam, że w samochodzie tego typu nie wydaje się specjalnie potrzebne. To znaczy jasne, przyjemnie jeździ się tak zrywnym autem, ale ponieważ testowany Opel całościowo nie ma w sobie jakiegoś wyczynowego charakteru, to też mnie nie zachęcał do uwalniania pełni jego potencjału. Podróżując normalnie też jednak mogłem korzystać z benefitów, jakie dawało zelektryfikowane 300 koni, bo po wciśnięciu gazu czułem wstępną reakcję silników elektrycznych, które zawsze mają porcję energii na czarną godzinę i auto bardzo płynnie i szybko zaczynało przyspieszać. Dopiero gdy maksymalnie wciskałem gaz, komputer czekał, aż silnik spalinowy wkręci się na obroty i potem zaczynał przyspieszać, ale zwłoka była wtedy na tyle mała, że nie przeszkadzająca w użytkowaniu, no i też rzadko coś takiego było potrzebne. Przekładnia, czyli 8-stopniowy automat, w innych okolicznościach zachowywała się bez zarzutu, bo szybko i bez szarpnięć zmieniała biegi, a silniki elektryczne jeszcze upłynniały odczuwalną pracę skrzyni. Do automatu mam tylko jedno zastrzeżenie, to znaczy przy niektórych prędkościach, np. około 70-80 km na godzinę, trzymał silnik trochę za nisko w okolicach 1300-1400 obrotów, przez co czułem wtedy za sprawą dźwięku, że nie pracuje on w optymalnych warunkach i zwracało to uwagę zwłaszcza w porównaniu z ciszą, która obecna była w trybie elektrycznym. Nie jest to jednak wielki problem, zwłaszcza mało odczuwalny przy włączonej muzyce, a poza tym silnik spalinowy ma dobrą kulturę pracy z neutralnym dźwiękiem w umiarkowanych partiach obrotów oraz z może nie jakimś pięknym, ale typowym brzmieniem podczas wkręcania bliżej czerwonego pola. Spalinowiec też aktywuje się i dezaktywuje niezauważalnie i po wyczerpaniu akumulatorów robi on to całkiem często, a Grandland zachowuje się wtedy jak zwykła hybryda, gdzie w trybie elektrycznym podróżuje się głównie utrzymując prędkość albo gdzieś w korkach.
Z kolei, gdy w akumulatorach o pojemności 13,2 kWh jest więcej energii, to testowany Opel praktycznie nie musi wychodzić z trybu elektrycznego, bo mocne silniki przy moim stylu jazdy pozwalały na uzyskanie odpowiedniej dynamiki, obojętnie czy w mieście, czy też na drogach szybkiego ruchu bez aktywacji spalinowca i dopiero wciśnięcie gazu prawie na maksa budziło go do życia, ale realnie jest to scenariusz praktycznie niewystępujący podczas normalnego użytkowania. Zasięg, jaki uzyskiwałem tylko na prądzie w jeździe miejskiej i okazjonalnie podmiejskiej, wynosił około 45 km, zatem do jakichś codziennych dojazdów do pracy powinien wystarczyć przy założeniu, że ma się gniazdko na noc w garażu. Ładowanie odbywa się poprzez kabel typu drugiego prądem zmiennym i domyślnie ładowarka pokładowa ma 3,7 kW, a za 1500 zł dokupić można 7,4 kW i w testówce przy jej obecności ładowanie do pełna na mieście trwało około 4 godziny, z domowego gniazdka katalogowo ten czas wydłuża się do 7,5 godziny. Po wyczerpaniu energii samochód jeżdżąc po Warszawie zużywał mi średnio 7,5 litra na setkę, na zwykłych drogach pozamiejskich wyniki oscylowały wokół 6 litrów, na ekspresówkach rosły do 7,5-8 litrów, a na autostradach do okolic 9 litrów. Frontowa szyba w testówce ma odpowiednie rozmiary, nie znajduje się ona też przesadnie daleko od głowy kierowcy, nie mamy zbyt długiego podszybia, maska jest trochę widoczna z perspektywy kierowcy i ogólnie Grandlandem całkiem nieźle jak na samochód tych rozmiarów wjeżdża się gdzieś przodem. Widoczność na bok jest dobra, z tyłu jest gorzej, ponieważ tam część pola widzenia zasłania masywny słupek, tylna szyba z kolei jest wysoko poprowadzona, nie należy też do największych. System kamer opisywany przez producenta jako 360 stopni wcale taki do końca nie jest, ponieważ nie mamy fizycznych kamer w bocznych lusterkach, a to, co znajduje się po bokach, jest niejako generowane przez komputer na podstawie ruchu pojazdu oraz tego, co zarejestruje szerokokątna kamera z tyłu oraz z przodu. Przydaje się to i tak podczas wjeżdżania na przykład w jakieś miejsca parkingowe, żeby sprawdzić linię, no ale trzeba brać poprawkę, że w czasie rzeczywistym nie są rzeczy po bokach generowane i ta 360-stopniowość jest taka z przymrużeniem oka powinna być traktowana, jeśli chodzi o jakość kamer, to niestety jest ona bardzo kiepska pod kątem szczegółowości, rozdzielczości, też kontrastu. To jest poziom zupełnie nieakceptowalny w samochodzie. Za te pieniądze liczyłem, że lifting to jakoś poprawi, no ale niestety nic z tym nie zrobił. Na plus za to w tych kamerach wypada rozsądne pole widzenia. Podczas manewrowania w Grandlandzie przydaje się lekko pracująca przy niższych prędkościach kierownica, która daje wrażenie obcowania z trochę mniejszym samochodem niż w rzeczywistości, a ta rzeczywistość oznacza 447 cm długości i 190 cm szerokości. Dodając do tego wypadający nieźle promień skrętu, dostaje się samochód całkiem przyjazny w mieście, a także dający radę w trasie, jeśli ktoś oczekuje przewidywalności prowadzenia i neutralnego układu kierowniczego, bo tak właśnie został on zestrojony w testowanym Oplu z umiarkowanym stawianym oporem. Czuję się w nim jednocześnie trochę precyzji i testówką jeździło mi się przyjemnie, ale wciąż podobnie jak za sprawą dosyć miękkiego zawieszenia, Grandland nawet w najmocniejszej wersji jest samochodem o charakterze zdecydowanie niesportowym i nastawionym na płynne podróżowanie. Fotele są w nim z kolei dosyć twarde, ale naprawdę wygodne i certyfikat AGR nie wziął się w ich przypadku znikąd. Na dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Grandlanda składają się LEDowe paski na drzwiach, podświetlone są również kieszenie w tych drzwiach, a także mamy lampkę na podsufitce oświetlającą lekko tunel środkowy, to jest kiepsko widoczne w kamerze. Można sobie sterować intensywnością tych dekoracyjnych elementów, nie można za to ingerować w kolorystykę. Tak samo niezmiennie białe są przyciski przełączniki, co tworzy tutaj mocno neutralny klimat, gdy jest ciemno, który w sumie pasuje do tego, jaki ten samochód ma ogólnie charakter, no ale wciąż fakt zostaje, że nie ma się za bardzo czym zachwycać. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma w tym obszarze żadnych braków. Modyfikacja przedniego pasa wymusiła też zmianę wyglądu lamp, które mają teraz prostsze niż dotychczas paski do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami. Jak dla mnie trochę ciekawsze były te przedliftingowe, ale te do nowego przodu dobrze pasują i również wyglądają ładnie. Odświeżenie nie przyniosło zmian w bocznych kierunkach, wciąż są one żarówkowe i umieszczone w oldschoolowym już miejscu, czyli na błotnikach. Z tyłu niestety także nie wprowadzono modyfikacji i lampy w tej części nadwozia mniej komponują się z tymi z przodu niż wcześniej. Też pozostawiono tutaj żarówkowe kierunkowskazy, zatem w obszarze wyglądu świateł o postępie nie ma co mówić. Powiedziałbym wręcz o lekkim regresie, no ale solidny poziom, jeśli chodzi o wygląd Grandlanda po zmroku, został zachowany.
Matrycowe światła LED Intellilux pojawiły się w Grandlandzie wraz z liftingiem i oferują one wycinanie pionowe części wiązki światła tak, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty. Technologia ta w wykonaniu Opla to ścisła rynkowa czołówka według mnie i tutaj tylko się w tym utwierdziłem, ponieważ w LEDach mamy dużą precyzję wycinania z wieloma strefami, a także co istotne wczesne wykrywanie świateł innych samochodów, dzięki czemu ani razu nie czułem nawet na długich prostych, że ktoś może czuć się oślepiony, bo świetlny tunel był tworzony wtedy, kiedy sam bym tego dokonał. Dodatkowo dostaje się dużą moc świecenia, zatem jest to świetne rozwiązanie do nocnej jazdy, zwłaszcza w połączeniu z kamerą na podczerwień, która kosztuje 4000 zł i która wykrywa ludzi i zwierzęta przed samochodem wcześniej, niż widać je gołym okiem i w razie czego ostrzega kierowcę przed nimi. Naprawdę super sprawa, szkoda, że tak rzadko spotykana w samochodach. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma standardową dla samochodów byłej grupy PSA bryłę, co oznacza, że jest on jak na mój gust trochę zbyt gruby i zbyt ciężki, ale dzięki opływowym kształtom oraz nieprzesadzonej szerokości oraz wysokości i tak jakoś tam w kieszeni można go upchnąć. Cała konstrukcja sprawia wrażenie bardzo solidnej, mamy tutaj dobrej jakości czarny chropowaty plastik, po którym nie widać za bardzo ubytków. Są też dekoracyjne srebrne wstawki. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w Grandlandzie mamy miękkie tworzywa, dobrze wyglądające tak jak wcześniej. Nowością jest za to ta wstawka, która zastąpiła bardziej neutralny materiał, z korzyścią moim zdaniem wizualną. Na drzwiach z kolei mamy wstawki ekoskórzane tutaj oraz na podłokietniku. Ten podłokietnik i tak nie jest jakiś przesadnie miękki, ale akceptowalny. Drzwiom podczas szarpania za uchwyt zdarza się wciąż trochę poskrzypieć, potrzeszczeć, ale jest to jakby lepiej kontrolowane niż wcześniej. W innych miejscach nie zaobserwowałem problemów ze spasowaniem. Tutaj wciąż mamy miękkie materiały. Na boczkach tunelu środkowego jest ekoskóra. Na jego wierzchniej części niestety jest fortepianowa czerń, co nie wypada zbyt dobrze pod kątem po pierwsze wizualnym, ponieważ jest jej za dużo, a po drugie jeśli chodzi o utrzymanie czystości, teraz po liftingu tutaj trochę jeszcze tej fortepianowej czerni doszło, więc jeśli ktoś jej nie lubi, no to nie będzie zadowolony. Jeśli chodzi o to, jak działają detale, no to nikt nie powinien narzekać, działają ok, więc ogólnie jakościowo jest tutaj naprawdę dobrze, z dwoma minusami: za fortepianową czerń i za drzwi. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki całkiem spory zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też nie mam podstaw do narzekania, ponieważ nawet przy konkretniejszym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w bardzo niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik oraz prezentuje się tak. Bagażnik w testowanym Oplu w wersji hybrydowej ma 390 litrów pojemności, o 124 mniej niż w wariantach tylko spalinowych. Cechuje się on niezbyt wysokim progiem załadunkowym, dużym otworem, a także bardzo regularnymi kształtami. Po bokach w kufrze umieszczono po haczyku na różnego rodzaju torby. Z lewej strony mamy dodatkowo gniazdo 12V. Pod podłogą znalazło się miejsce na kilka płytkich schowków. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskać można maksymalny 1528 litrów przestrzeni bagażowej, oparcia lekko się wtedy unoszą. Podsumowując, lifting Grandlanda, chociaż ogólnie ulepsza ten samochód, to jednak trochę mnie rozczarował, bo spodziewałem się większej ilości zmian i takie rzeczy jak słabe kamery czy skromna ilość portów USB jest widoczna w szczególności w takiej konfiguracji jak testowa, bo wersja Ultimate i najmocniejsza hybryda windują ceny auta do poziomu, gdzie konkurencja jest już bardzo zażarta. Osobiście w przypadku tego modelu celowałbym w słabsze silniki, tylko spalinowe, bo te 300 koni oczywiście fajnie mieć, ale nie czułem, patrząc na ten samochód całościowo, potrzeby w nim aż tak dużej mocy, bo to bardziej fura, gdzie 130-konny diesel wystarczy, aby spokojnie dojechać gdzieś na przykład z rodziną na weekend, a nie startować spod świateł w trybie sportowym. Jako taki właśnie przystępny w obsłudze, bardziej tradycyjny samochód do normalnej jazdy, Grandland sprawdzi się moim zdaniem bardzo dobrze i teraz trochę lepiej niż starsze warianty z literą X w nazwie. I to wszystko, co przygotowałem o Grandlandzie bez X-a. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlixpolska.pl, ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!